Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób założyć wtyk antenowy typu F nakręcany na przewód antenowy. Odcinamy starą końcówkę przewodu antenowego, przymierzamy wtyk antenowy do przewodu i zaznaczamy długość tego wtyku na naszym przewodzie, a w zasadzie na jego izolacji, np. za pomocą pisaka dookoła. Nożykiem do tapet będziemy leciutko, zgodnie z narysowaną linią, naciskać na izolację, podkreślam leciutko, delikatnie i w ten sposób możemy zdjąć izolację zewnętrzną, a pod spodem znajdują się druciki. Te druciki zwane ekranem zakładamy w dół, wzdłuż przewodu, tak jak widzicie, wszystkie dokładnie, nie skręcamy, tylko przeciągamy w dół. A folię zdejmujemy albo urywamy, albo przycinamy za pomocą np. nożyczek do paznokci, tak żeby nie została ani troszkę. Nie można tej folii aluminiowej ściągać w dół, tak żeby ona nie znalazła się pomiędzy wtykiem a naszymi drucikami ekranu. Tak więc staramy się tutaj dokładnie. 2 mm powyżej tego zagięcia tych drucików, czyli ekranu, tak jak widzicie, zdejmujemy izolację naszego rdzenia, czyli nożykiem dociskamy i zdejmujemy. W ten sposób mamy przygotowany przewód do zakładania wtyku antenowego typu F nakręcanego. Nakładamy wtyk, a następnie nakręcamy aż do oporu. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Tak więc jeszcze chwila cierpliwości i gotowe. Zobaczcie, jeszcze weryfikujemy, czy żaden mały drucik ekranu się tutaj nie przedostał, nigdzie go nie ma. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Tak jak widzicie, dokręcone do oporu, koniec. Teraz zajmujemy się tymi drucikami, czyli tym ekranem, żeby to tak brzydko nie wyglądało. Odginamy do góry prostopadle od powierzchni tego naszego przewodu i za pomocą nożyczek do paznokci odcinamy, tak żeby to wszystko ładnie nam się tutaj prezentowało. Zobaczcie. Następnie przycinamy rdzeń, czyli miedziany drut, na długość 1 mm powyżej wtyku antenowego, nie więcej, tak jak tutaj dokładnie widzicie. Możemy potem zakręcić, czyli przymocować nasz przewód antenowy do dowolnego urządzenia. Na sam koniec, jeżeli tylko chcemy, możemy zweryfikować, czy na pewno nie ma żadnego przebicia pomiędzy główną żyłą miedzianą wewnętrzną, a ekranem. Nie powinno być tutaj żadnego połączenia i warto to zweryfikować za pomocą multimetru, jeżeli takie posiadamy. Ustawiamy sobie pokrętło na badanie ciągłości i jedną sondę przykładamy do ekranu, a drugą przyłożymy do rdzenia. Jeżeli wartość będzie 1, tak jak obecnie, no to będzie wszystko ok, a jeżeli zmieni się wartość, no to oczywiście coś jest nie tak. I przewód będziemy musieli jeszcze raz obrobić i założyć wtyk antenowy. Przykładamy do... przyłożone. Nic się nam na mierniku nie zmienia. Gdyby było jakiekolwiek przejście, no to byłaby zmiana, zobaczcie. Mielibyśmy inną rezystancję. A tutaj nie ma. Wszystko jest ok. Tak więc wszystko jest perfekt.